Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na targach AgroShow. Jestem Joanna z firmy Farezin. Maciej reprezentuje firmę Korbanek. Witam, dzień dobry. Jesteśmy po roku przerwy z powodu epidemii. Oczywiście niektórzy z Państwa nie mogli się dzisiaj pojawić, dlatego chcieliśmy zaprezentować pokrótce nasze maszyny. W tej chwili mamy ładowarki, za nami stoi średni model. Tak, mamy jeszcze wóz paszowy, ale może zacznijmy od tych w sumie ładowarek, bo mamy 3 modele, które tutaj zaprezentowaliśmy na targach w Bednarach. Mamy tutaj model 626, czyli w sumie tą pozycję, która najbardziej interesuje polskich rolników. Nieduże rozmiary, fajne tutaj parametry, także ładowarka no taka, która się najbardziej podoba w tej chwili rolnikom. Ile ona ma metrów wysięgu, powiedzmy? Tutaj mamy 6 metrów wysięgu i 2,6 tony udźwigu, czyli tak no, bardzo optymalnie, mam wrażenie. Ładowarka też bardzo dobrze wyposażona. Mamy tutaj amortyzację ramienia, mamy pływające ramię, mamy klimatyzację. I to jest w standardzie, tak? Jak klient to jest takim, można powiedzieć, naszym standardzie korbankowym, że tak się wyrażę. Czyli no, dbamy tutaj o tego klienta, żeby nie musiał się martwić o to faktycznie, no, co mamy przy tej ładowarce, a czego nie mamy, tak? W zasadzie możemy zawsze powiedzieć, że tą klimatyzację możemy zaoferować, dodatkowe oświetlenie. Nie? Z takich ciekawszych rzeczy tutaj możemy przejść, zobaczyć przy tych ładowarkach do 3 ton, jeżeli chodzi o Farezina, montujemy sobie tutaj ramkę euro, czyli no mamy takie uniwersalne rozwiązanie dla klientów, którzy jeszcze nie mieli ładowarki. Rozumiem, ale mają już jakiś osprzęt, mają osprzęt, i tak, mogą sobie to bezpośrednio podłączyć, nie potrzebują, że tak powiem, kupować znowu łyżki, tak, na przykład dokładnie. wideł i tak dalej. Także to jest fajna sprawa. Nie trzeba od razu, że tak powiem, przedrażać tej całej inwestycji o dodatkowy osprzęt, tylko można się skupić na samej maszynie, natomiast osprzęt można wykorzystać, który już się posiada. Ryglowanie jest hydrauliczne, tak? Czyli tak, tutaj... w tej ramce euro tutaj mamy ryglowanie hydrauliczne, czyli mamy tutaj też ten przełącznik, który możemy sobie albo odryglować osprzęt, albo przełączyć na tą dodatkową sekcję i wtedy możemy sobie otwierać, zamykać krokodyla bądź jakiś inny osprzęt, który wymaga tej dodatkowej sekcji. A serce maszyny, jaki jest silnik? Tutaj może przejdziemy sobie gdzieś tam dalej. Sercem maszyny tej ładowarki w zasadzie jest silnik Yanmara. Jest to silnik tutaj 70-konny, prosty silnik, na miarę potrzeb chyba tej ładowarki. Jeżeli chodzi dalej, idąc tutaj i mówiąc o tym, co faktycznie jest w tej ładowarce, no to mamy tutaj pompę zębatą 80-litrową, która też dosyć tutaj wystarcza na ten gabaryt. Do ilu kilometrów możemy się, że tak powiem, taką maszyną rozpędzić? Tą ładowarką się poruszamy do 30 km na godzinę. No tak, jak możecie zobaczyć tutaj jeszcze z takich ciekawych rozwiązań mamy na zewnątrz, na tej pierwszej sekcji węże, czyli nie musimy gdzieś tam się martwić o to, żeby rozbierać pół wysięgnika. Jest na zewnątrz. Tak. Także to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Mocną stroną tej ładowarki na pewno jest ta rama, o tej rzeczy już nie raz wspominaliśmy. Także tu jest grubo, tak? Bardzo grubo, tak. Jest to przeciwwaga dla całej ładowarki. No mamy taką faktycznie sztywną, mocno trzymającą się drogi ładowareczkę, mało wywrotną, taką skupioną. Ile ona ma wysokości? Na tych kołach mamy gdzieś 1,94 cm wysokości, myślę. Szerokość to jest około 1,84–5 cm, tak? To rzeczywiście bardzo mała, jak na takie parametry tam udźwigu, to rzeczywiście nie jest duża. Tutaj obok zaraz, jak sobie staniemy, mamy ładowarkę już jakby o 2 klasy wyższą w sensie udźwigu i parametrów. Mam ładowarkę tutaj o zasięgu 7 metrów i udźwigu 3,5 tony. Jest to tutaj prostsza konstrukcja tej ładowarki, bo mamy tutaj pompę zębatą, ale możemy mieć też pompę w innej wersji, wielotłoczkową. Wtedy mamy pompę o przepływie 152 litry, tutaj mamy 120 litry. Konstrukcja tej ładowarki jest troszeczkę inna, w takim sensie, że kabina jest troszeczkę bardziej uniesiona, widoczność dużo lepsza na prawą stronę. No, taka ładowarka jest dosyć mocna, z potężnym wysięgnikiem przy tym udźwigu, także I tutaj już też jest oczywiście inna ramka, to akurat tego może nie zobaczymy faktycznie na filmie, ale jest też dużo większa ramka. No, podyktowane jest to tym udźwigiem, który faktycznie ta ładowarka no, potrafi tak, gdzieś tam ramka euro do 3 ton jest. Tak.
Z takich różnic tutaj mamy jeszcze zamiast silnika Janmara mamy silnik Deutza, także jest to też taki skok troszeczkę, jeżeli chodzi o wydajność, bo tutaj mamy też 101 koni mechanicznych, jednostka już z AdBlue, to jest maszyna z 2019 roku, no także... Czyli już rozumiem, że spełnia te normy takie tak, spalin, jakie dokładnie tak, dokładnie. Tutaj akurat ładowarkę mamy na 20-calowych kołach, natomiast docelowo ta mniejsza była na 18, tak? Docelowo też może być na 24-calowych kołach, czyli też podniesiemy prześwit, zwiększymy, że tak powiem, przestrzeń i tak dalej. Jeżeli sobie przejdziemy dalej, tam mamy trzecią ładowarkę, może sobie pójdźmy tutaj jeszcze kawałek. To jest ładowarka z serii kompaktowej, a może przejdziemy tutaj, będzie to lepiej wyglądało wszystko. Czyli to jest ładowarka, która ma zasięgłość 7 metrów i udźwig 3-tonowy. Czyli ona jest tak pośrodku pomiędzy tą małą, a tą największą, którą oglądaliśmy. Ta ładowarka jest tutaj w takiej bogatej wersji wyposażeniowej, bo mamy tutaj napęd VPS, który jest takim rozwiązaniem bezstopniowym, czyli nie mamy tutaj żadnego żółwia zająca. Ładowarka płynnie porusza się od 0 do 40 km na godzinę. Przy tej ładowarce też mamy ramkę tutaj euro, no bo jest to 3-tonówka. Z takiego wyposażenia oczywiście klimatyzacja, pływające ramię. To wszystko jest tutaj też... No i wszystkie te ładowarki są na napędzie hydrostatycznym, prawda? A jakie są zalety tego napędu, powiedzmy, w stosunku do napędów takich typowo mechanicznych? No, napęd hydrostatyczny to przede wszystkim bardzo dobra precyzja pracy, czyli podjazd, uchwycenie towaru, przeniesienie towaru. Gdzieś tam na milimetry delikatnie można podjechać, eksploatacyjnie też to jest dużo lepsze rozwiązanie dla potencjalnego klienta. Nie mamy tych wszystkich sprzęgieł, wszystkich mechanicznych rzeczy, które po jakimś czasie się zużywają. Tutaj w zasadzie mamy tylko olej, o który trzeba dbać i jeżeli tego przypilnujemy, no to ładowarka będzie naprawdę gdzieś tam długo suszyć. Z kolei stoimy tutaj jeszcze obok zielonej maszyny, która też jest maszyną z marki Farezin. Mamy tutaj wóz paszowy Rambo 11. No to jest jeden z takich najbardziej prostych modeli, które są w naszej ofercie akurat. Generalnie ten model zaczyna się od 7 m3 i kończy się właśnie na 11 m3. No jest w środku jeden ślimak, tak naprawdę reduktor, no nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii, w standardzie też jest waga, czyli tak naprawdę wszystko, co jest nam potrzebne. Jeśli chodzi o wysypy, bo tak jak tutaj sobie zobaczymy, wysyp jest standardowo, jest wysyp grawitacyjny. Tak naprawdę w 6 pozycjach wokół całego wozu możemy taki sobie wysyp zażyczyć, czyli jak nam jest wygodniej. Dodatkowo można zamontować jeszcze taśmę. I oczywiście później idąc jeszcze dalej możemy mieć modele z serii PF, tak, gdzie już mamy 2 ślimaki, one już są troszeczkę bardziej zaawansowane, wtedy jest przekładnia dwubiegowa, czyli możemy sobie na niższym biegu pracować, na wyższym, w zależności od potrzeby. A tutaj jeszcze mamy chyba, mamy też noże, przeciwnoże dodatkowe, tak? Tak. Tutaj możemy sobie właśnie, generalnie to jest w standardzie, takie przeciwnoże. Oczywiście wtedy możemy lepiej i szybciej dociąć materiał, który jest wewnątrz. Dodatkowo można jeszcze sobie zamontować 2 noże z przodu, takie 2 przeciwnoże z przodu. Też hydraulicznie też to możemy sterować? Można, tak. Jako opcja również istnieje możliwość hydraulicznych przeciwnoży. Wiadomo, wygoda wtedy nie trzeba wychodzić. Czyli tak jakby to uporządkować, ta seria Rambo to jest w sumie takim najprostszym. Najprostszy model, tak. To jest najprostszy model. To już możemy sobie dowolnie go skonfigurować o te wysypy, lewa, prawa strona, w różnych miejscach. No tego nie widać, ale w środku też jest taka specjalna obręcz przeciwwyrzutowa, czyli w momencie, kiedy mamy dużo materiału, żeby on się nie wysypywał, to przytrzymuje nam ten materiał w środku, tak? Tutaj rozumiem też, że Farezin zadbał o stal, tak? Jeżeli chodzi jeśli chodzi tutaj o stal, to jest dosyć istotne. Stal jest wysokiej jakości, S355. Jeśli chodzi o grubość ścian, mamy 8 mm, grubość dna mamy 15. W tych wyższych modelach idziemy jeszcze dalej, bo mamy grubości na 20 i 25 mm, oczywiście w zależności od pojemności, wielkości paszowozu.
Także stal jest bardzo gruba, nie przeciera się. Dodatkowo można jeszcze wyposażyć, co zalecam też, tak, dlatego że najbardziej wycierającym się elementem jednak jest ta dolna część tej wanny. Mamy możliwość zamontowania wyściółki ze stali inox do wysokości pół metra bądź metra wysokości. Generalnie o ten metr to tak I to na pomaga. starcie, tak, i to pomaga, tak? No przedłuża na pewno żywotność paszowozu. A ten ślimak w kolejne środku on lata. jest jakoś specjalnie zaprojektowany? Tak, jeśli chodzi o ślimak jest tak naprawdę do każdego modelu jest inny, dlatego że chodzi nam o to, żeby uzyskać idealne wymieszanie TMR-u, bo tutaj zależy nam na strukturze, tak? Struktura TMR-u to przekłada się dalej na wydajność mleczną, tak? I każdy z nich jest ciutkę inaczej zaprojektowany. Generalnie przy jednoślimakowym uzyskujemy taki efekt fontanny, gdzie ten materiał się idealnie miesza. Przy tych dwuślimakowych mamy z kolei efekt ósemki, tak? Czyli nie dość, że idzie materiał do góry, to jeszcze przemieszcza się ze ślimaka na ślimak. Z takich bajerów chyba tam widziałem, że jest jeszcze z kolei magnes, ale nie gdzieś tam nie w środku, tylko przy wysypie mamy, nie? Tak, jest możliwość oczywiście też zamontowania w środku, ale generalnie nie zalecamy ze względu na to, że później jest ciężko taki magnes jednak oczyścić. Zazwyczaj jest montowany tutaj przy wysypie i wtedy wszystkie opiłki czy jakieś metalowe elementy, które dostały się do paszy, są wyłapywane i możemy to, oczywiście no, wpływa to na zdrowie zwierząt, tak? Jasne. No to dobra, to dziękuję Ci Jasia za tą krótką rozmowę również. i do zobaczenia. Do zobaczenia, Dzięki bardzo, na razie. dzięki, hej.